Siadasz do rozliczenia podatkowego, pobierasz z OKX-a plik z historią transakcji i przewijasz go w dół, szukając swoich zakupów. Tych, które robiłeś blikiem, niestety tam nie znajdziesz. W dzisiejszym poradniku dowiesz się, skąd ten plik w ogóle wyciągnąć, jak go ustawić, żeby daty się zgadzały i czym tę blikową dziurę załatać, zanim przyjdzie kwiecień. Po drodze zahaczymy o średnią cenę zakupu, bo to pytanie wraca u nas jak bumerang, a na koniec zainstalujemy sobie własnego asystenta do odpowiedzi. Asystent jest tak zaprojektowany, że odpowiada na wszystkie pytania bez wymyślania swoich własnych odpowiedzi, które nie są prawdziwe. Także drogi widzu, herbatka w dłoń i zapraszam Cię na ten krótki, mięsisty poradnik. Dzień dobry, Sima, z tej strony Renifer i witam Cię w krótkim poradniczku do OKX-a. Z naszymi stałymi bywalcami standardowo przybijmy sobie wirtualną pionę w postaci łapki w górę. Dzięki temu ten materiał może pomóc komuś, kto teraz siedzi z tym samym problemem i nie wie, gdzie szukać. Zawsze zaaktualizowany link o aktualną promocję znajdziesz w pierwszym kafelku w opisie pod tym filmem. Zachęcam do ostrożności, jeśli chodzi o komentarze, bo tutaj jest dużo skamerów. I jeszcze przed rozpoczęciem informacja, że to nie są porady inwestycyjne, a to, co powiem o rozliczeniu i podatkach, to też nie jest porada podatkowa. Ja osobiście pokazuję jedną rzecz, czyli gdzie na giełdzie leżą Twoje dane i jak je stamtąd łatwo wyciągnąć. Co dalej, to rozmowa z doradcą, nie ze mną, a pełny disclaimer jest w opisie pod tym filmem. Poradnik jest oczywiście podzielony na timestampy, także jeśli jakiś temat Cię nie interesuje, to możesz przewinąć dalej. W pierwszej części tego odcinka porozmawiamy sobie o pytaniu jednego wariata z naszej grupy, który miał problem ze średnią ceną zakupu. Średnia cena zakupu to po prostu w bardzo prostych słowach działa w ten sposób, że jeśli kupujemy bitcoina za 60 tysięcy i za 40 tysięcy w tam kilku transzach, to średnia cena zakupu po prostu nam to uśrednia i pokazuje za ile tego bitcoina rzeczywiście kupowaliśmy. Żeby to znaleźć na desktopie, wchodzimy sobie w aktywa, następnie moje aktywa i tutaj wystarczy, że zjedziemy na dół do konkretnej kryptowaluty, która nas interesuje. Ja sobie na przykład wybiorę tutaj linka i zjeżdżając na dół widzę tutaj cenę nabycia i to jest właśnie ta cena, która jest uśredniona. Jeśli chodzi o sytuację na wykresie, to również możemy to sprawdzić wchodząc w handel, następnie spot i depozyt zabezpieczający i tutaj wpisujemy sobie kryptowalutę, która nas interesuje. Ja ponownie sprawdzę sobie na linku, także wybieram sobie link do USD i tutaj zrobiłem akurat testowy zakup przed tą pompką, którą teraz widzimy i ta linia, którą tutaj widzicie, ta zielona linia, informuje nas o tym, jaką mamy średnią cenę zakupu na konkretnym aktywie, właśnie bezpośrednio na wykresie. Kolejne pytanie, które się pojawiało, co jeśli przeleję jakąś kryptowalutę, której nie kupowałem na tej giełdzie i nie mam tutaj średniej ceny zakupu. Czyli na przykład przelewam sobie Ethera, żeby trzymać na giełdzie i przy okazji dokupuję, ale nie mam właśnie tego wcześniejszego zakupu. Więc jeśli przelałem Ethereum, to wchodzę ponownie na aktywa, moje aktywa i tutaj wybieram właśnie tą kryptowalutę, która mnie interesuje. W moim przypadku to będzie właśnie Ethereum i tutaj to muszę sobie odznaczyć i wystarczy, że wpiszę właśnie cenę nabycia. Jeśli taką cenę znam, to mogę właśnie tutaj ją wpisać ręcznie. Ta funkcja liczy dane tylko od 2021 roku, więc jeśli miałeś konto na OKX-ie wcześniej, to może to tutaj zakłamywać. Ale to wszystko, jeśli chodzi o desktop. Drugim tematem będzie pytanie od Amadeo, czyli jak wyciągnąć wpłaty z Blika na 2025 rok na OKX-ie. I również jeszcze zapytał nas o to Jacek. Zasugerował, że fajnie by było mieć prosty sposób na wygenerowanie tego wszystkiego, żeby dało się to łatwo wkleić w PIT. Tym samym przechodzimy do eksportu historii i najszybciej znajdziemy go wchodząc na aktywa, następnie moje aktywa. Tutaj wchodzimy w centrum zleceń, historia handlu i w tym miejscu możemy szukać właśnie znacznika pobierz. Po kliknięciu przycisku pobierz mamy tutaj 3 rubryczki, które musimy wypełnić. Jeśli interesuje nas wszystko do pobrania, a przeważnie raczej wybiera się wszystko, to zostawiamy właśnie tak jak jest. Następnie zakres dat i to jest ważne, bo jeśli chcielibyśmy mieć ostatni rok, na przykład rok podatkowy, to wypada tutaj właśnie wyeksportować wszystko na ostatni rok. I możemy sobie tutaj wybrać 1 styczeń 2026 do, no jak tutaj będzie grudzień, to wybierzemy sobie właśnie grudzień, klikając właśnie ten ostatni rok. Klikamy potwierdź i tutaj zakres dat został ustalony. Następnie jest bardzo ciekawy punkt, jest to strefa czasowa. Domyślnie giełda liczy w UTC
0, a my w Polsce mamy UTC plus 1 i plus 2 i tak naprawdę tutaj za bardzo bym się nad tym nie zastanawiał, bo wiadomo, że ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października ustawiamy UTC plus 2, a przez resztę roku plus 1. Tak naprawdę przy rozliczeniu liczy się przede wszystkim granica roku, czyli grudzień, a wtedy mamy UTC plus 1. Także tak bym tutaj ustawił i nie kombinował. Kolejny punkt to ustawienia raportu. Tutaj możemy sobie ustawić szyfrowanie oraz możemy sobie ustawić domyślnych odbiorców, czyli jak piszemy sobie jakiś e-mail, to na ten e-mail przyjdą linki do pobrania. Możemy to na przykład wysłać naszemu doradcy podatkowemu. Ja tutaj nic nie wybieram. Obok mamy jeszcze CSV albo PDF, więc w zależności czy chcemy tutaj mieć właśnie w kolumnach albo w PDF-ie, tak sobie wybieramy i klikamy eksportuj. Oczywiście możemy też raz wydrukować w ten sposób, drugi raz w PDF-ie, nie ma to żadnego problemu. Ok, jak już wyeksportowaliśmy, to poniżej mamy link do pobrania, który możemy wysłać naszemu właśnie doradcy albo znajomemu, albo komukolwiek. Tutaj możemy sobie wysłać na pocztę e-mail i tutaj możemy pobrać lokalną kopię na nasz komputer. I to w zasadzie wszystko, bo ten raport ma wygenerować nam każdą pozycję, czyli jeśli wymieniasz na przykład Bitcoina na Ethereum, to też się to tutaj pokaże. Jeśli interesuje Cię stricte temat podatkowy, to tutaj możesz sobie zrobić rubryczkę na euro i wtedy będzie Ci pokazywać, kiedy wychodziłeś z fiata, czyli właśnie kiedy kupowałeś na przykład za euro dolara, stablecoina na przykład USDC, albo kiedy sprzedawałeś, tak jak ja tutaj sprzedawałem USDC za euro, zrobiłem sobie szybki teścik i sprzedałem właśnie jedno USDC za tutaj 85 centów. Również możemy zerknąć sobie na historię finansowania i tutaj dobrze ustawiona historia finansowania też powinna nam pokazać ciekawe dane, czyli na przykład nasze airdropy albo jakieś wpłaty, na przykład moja pierwsza wpłata to był właśnie Blik, który tutaj nie do końca pokazuje jako Blik, tylko właśnie jako zakup USDC i zaraz Wam pokażę czemu. Ale jeszcze wcześniej warto też właśnie zerknąć na historię finansowania, bo tutaj mogą się znajdować przelewy kartą, właśnie jakieś airdropy i inne ważne rzeczy. Również możemy sobie to pobrać na nasz komputer albo wysłać również doradcy podatkowemu. Przechodząc do Blika, to właśnie na ten moment go niestety nie ma i pytanie właśnie od Amadeo, który wcześniej pytał o Blika, no niestety tutaj go nie zobaczymy, tylko zobaczymy go jako pozycja kup USDC, bo właśnie tak to tutaj wygląda. Także żeby przejść i zobaczyć właśnie Blika, wchodzimy sobie tutaj na kup kryptowalutę, kup i sprzedaj, następnie wchodzimy w historię rozliczeń i tutaj pokazuje nam wszystko 6 miesięcy wstecz. I tutaj myślę, że wystarczyłby screen z tego okienka, warto za każdym razem robić tego screena, jak wpłacałaś coś na giełdę, to warto po prostu zrobić sobie screena, wrzucić to do folderu z wpłatami, żeby potem to nie zniknęło. Rozmawiałem z OKX-em i poprosiłem ich, żeby to było dużo bardziej dostępne, przejrzyste, bo nie jest to takie intuicyjne, jeśli chodzi o Blika, a dobrze wiemy, że Blik to nasze dobro narodowe, więc musi być również przejrzyste i łatwe w obsłudze. Także myślę, że w zupełności screen z tego panelu powinien wystarczyć do naszego rozliczenia i tą kwotę wpisujemy jako koszt uzyskania przychodu. Jak wejdziemy sobie jeszcze w aktywa, moje aktywa, następnie podatki i dokumenty, to tutaj mamy różne wyciągi z konta. Mamy comiesięczne wyciągi, czyli pokazuje nam ile mamy kryptowalut i tak dalej. Spersonalizowane wyciągi, tutaj już w zależności od daty, którą wybierzemy. Historia transakcji i finansowania to jest właśnie to, co tutaj patrzyliśmy w centrum zleceń. Następnie historia finansowania i właśnie transakcji, więc tutaj też możemy spróbować wyciągnąć, ale tak jak mówię, to jest to samo, co mieliśmy właśnie tutaj w historii handlu. Historia wpłat i historia wypłat. No i tutaj właśnie tego Blika też nie będzie niestety, bo czyta to jako zakup po prostu USDC. Z imienia tutaj Świat Krypto napisaliśmy do OKX-a, czy jest możliwość dodania jeszcze jednej rubryczki, czyli tutaj PIT 38 właśnie dla Polaków, żeby osoba, która po prostu chce zrobić i uzupełnić PIT, wchodzi sobie w aktywa, moje aktywa, podatki, dokumenty, klika jeden przycisk i ma dosłownie wszystko tak jak od doradcy podatkowego. Myślę, że doradcom nie do końca może się ten pomysł spodobać, ale za to pozostałej reszcie, czyli wszystkim nam, którzy tutaj właśnie operują na krypto i słuchają tego materiału, myślę, że taka zakładka byłaby przydatna, czyli po prostu klikamy, pobieramy i mamy już gotowy raport z wszystkim, co działaliśmy na giełdzie i wszystko, co wymaga opodatkowania w polskim prawie. Oczywiście pewnie taki raport byłby poglądowy, więc i tak trzeba by było to sprawdzić wszystko przez doradcę podatkowego, niemniej jednak na pewno bardzo dużo oszczędzi to problemów i dostaliśmy informację zwrotną, że to będzie wprowadzane w ciągu kilku miesięcy, także jeśli się pojawi, to oczywiście od razu nagram o tym materiał. Także drogi widzu, subskrybuj ten kanał, żeby nic nie przegapić. Oczywiście jeśli ta wiedza jest dla Ciebie wartościowa, to nie zapomnij zostawić łapy w górę pod tym filmem. To bardzo boostuje nasz kanał i bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. A jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości albo chciałbyś złożyć zamówienie na kolejny podobny poradnik, to napisz komentarz pod tym odcinkiem, a ja na podstawie Waszych komentarzy będę właśnie tworzył kolejne poradniki.
Przechodzimy do bonusu z tego odcinka, czyli właśnie do osobistego asystenta OKX. W wielkim skrócie chciałem zrobić coś takiego, że jeśli ktoś ma pytania, wątpliwości, to po prostu może zapytać i liczyć na poprawną odpowiedź. Bo niestety często LLM-y, czyli różne właśnie Gemini'e, czaty i tak dalej, tym bardziej w tej podstawowej wersji, lubią sobie wymyślać różne odpowiedzi bez pokrycia w źródłach, a ten prompcik, który zrobiłem właśnie jest po to, żeby weryfikować u źródła i sprawdzać. Jeśli masz jakieś pytanie, to od razu sprawdzasz, czy jest takie coś w regulaminie. Jeśli nie, to również prompcik wysyła Ci konkretną treść wiadomości do supportu. Aby zdobyć ten prompcik, wystarczy, że wejdziesz na naszą platformę edukacyjną, zalogujesz się tutaj Telegramem, wchodzisz w materiały Renifer i asystent OKX. Następnie kopiujesz i wchodzisz do jakiegoś asystenta, z którego korzystasz, czy to jest właśnie Chat, Gemini, Perplexity, czy tam inny Claude. Tutaj właśnie wklejasz w okienko. Przy okazji możesz sobie od razu zapinować tą wiadomość, bo możesz do niej często wracać, tak to będzie na samej górze. I tutaj zadajesz pytania. Ja tutaj zadałem sobie właśnie pytanie, gdzie mogę wyeksportować swoją historię wpłat oraz wypłat na OKX. Potrzebuję zrobić to krok po kroku, robię to pierwszy raz. I tutaj mamy konkretną odpowiedź, co mam zrobić krok po kroku, co znajdę, jakie jest rozróżnienie, gdzie jest źródło i skąd brał te informacje, poziom pewności, czy tutaj jest pewny tego, co napisał wyżej, na co trzeba właśnie uważać i jeśli coś nie zadziała, to mamy oficjalny support do OKX-a i tutaj właśnie podał mi treść o właśnie takiej wiadomości. Tutaj widzicie, że jeśli nasz asystent nie jest pewny, to również bardzo mocno to podkreśla, tak żeby się nie wykoleić. Także tak to wygląda. Takich różnych asystentów będzie u nas coraz więcej, bo chcemy się tym z Wami dzielić. Myślę, że bardzo dużo pytań to właśnie też oszczędza. A jeśli nie macie jeszcze na naszej grupie, to wystarczy, że założysz konto u naszego partnera kanału, czyli właśnie giełdy OKX i po aktywacji konta wystarczy, że zweryfikujesz się w drugim bocie. Także dostęp do naszej wiedzy jest w 100% darmowy przy właśnie aktywnym koncie z giełdy naszego partnera. Jeśli chodzi o eksport i same podatki, to na pewno jeszcze cały instruktaż nagramy tuż przed rozliczeniem podatkowym w 2027 roku. Także stay tuned. Jeśli masz jakieś pytania, zamówienia, to zapraszam właśnie do komentarza i za chwilę na końcowym ekranie wyświetli Ci się poradnik do OKX-a. Jest to pełny, główny poradnik, 50 minut samego mięsa, także zapraszam. Jeśli jesteś świeży w temacie, to ta wiedza zostanie z Tobą na lata. A do Was mój Renifer, dziękuję za dzisiaj i do usłyszonka już niedługo, pozdrów!